Takie jak tutaj, wspaniałe białe kakadu to obiekt marzeń miłośników papug. Jednak jego cena jest barierą dla wielu potencjalnych nabywców. Ale przecież zarodek takiej właśnie papugi znajduje się w tym jajku. Można je inkubować i wychować wyklute pisklę i mieć taką samą papugę za ułamek jej ceny. I tu jest pole do popisu dla oszustów, którzy są dobrymi znawcami ludzkiej natury. Liczne publikacje, w tym papuziej telewizji, uświadomiły już ludziom, że taka kakadu za 100 euro to oszustwo. Ale oferta sprzedaży jajka za połowę tej ceny to brzmi, przyznacie Państwo, dość wiarygodnie. Dlatego obok ogłoszeń o oddaniu do adopcji lub sprzedaży papug pojawiają się ogłoszenia o sprzedaży ich jaj. Można je spotkać nie tylko na portalach ogłoszeniowych, ale także na Facebooku czy YouTubie. Mało tego, coraz częściej oszuści inwestują w nowoczesne internetowe strony sprzedażowe, gdzie obok papug oferują papuzie jaja i inkubatory. Przechowywanie przez pewien czas jaj przed rozpoczęciem ich inkubacji jest często stosowane w papuzich hodowlach z powodów czysto komercyjnych. Chodzi o to, aby samodzielne pisklęta były gotowe do odbioru w czasie największego na nie popytu, a nie na przykład w okresie wakacyjnym, gdy jest ich dużo, a potencjalni nabywcy odpoczywają na urlopach. Dotyczy to jednak praktycznie wyłącznie popularnych gatunków. W przypadku tych bardziej cennych ich inkubację rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki, ponieważ przechowywanie jaj zawsze wiąże się z ryzykiem, że każdy błąd to niebezpieczeństwo wystąpienia wad rozwojowych u piskląt czy nawet utraty lęgu. Co pewien czas klienci sklepu z papugami pytają o cenę i możliwość zakupu inkubatora do wylęgu jaj. W rozmowie wychodzi na jaw, że planują zakup papuzich jaj, z których mają wykluć się pisklęta. Ostatnio złożono nam nawet propozycję barteru. Za otrzymany od nas inkubator klient chciał zapłacić nam po kilku miesiącach jedną z wyklutych w tym inkubatorze ar hyacentowych. Nie muszę chyba dodawać, że papuga ta kosztuje tyle, co dobrej klasy nowy samochód. Próbujemy wtedy wyjaśniać, że bardziej prawdopodobna jest erupcja wulkanu w Polsce niż doczekanie się pisklęcia z zakupionych w sieci jaj. Ale czasem mam wrażenie, że niektórzy bardzo sceptycznie odnoszą się do tego, co mówimy i jestem przekonany, że wielu z nich prawdopodobnie zamawia jednak te jaja. Później już się tym nie chwalą. Dlaczego? Bo oszuści nigdy nie zamierzali wysyłać im żadnych jaj. Ale załóżmy jednak, hipotetycznie, że nie jest to oszustwo i ktoś rzeczywiście chce przesłać nam zapłodnione jaja papug. Już samo przechowywanie takich jaj nie jest proste. Ważna jest pozycja przechowywania, żeby komora powietrzna nie przemieszczała się, bo wtedy piskle przed wykluciem nie będzie miało czym oddychać. Komora powietrzna musi pozostawać w szerszym końcu jaja. Dlatego ze względu na swoją budowę jajo powinno być przetrzymywane w pozycji leżącej lub węższym końcem do dołu, ale wtedy pod kątem od 30 do 45 stopni. W tym czasie należy je codziennie obracać, najlepiej zaznaczając sobie strony jajka nietoksycznym markerem, aby uniknąć pomyłki. Ponadto w przypadku zapłodnionych jaj istnieje pojęcie tzw. fizjologicznego zera. To temperatura, powyżej której rozpoczyna się ich inkubacja. Dla ptasich jaj wynosi ona około 20 stopni. Nie można jednak przechowywać ich w lodówce, bo zbyt niska temperatura może doprowadzić do obumarcia embrionu. Prawidłowa inkubacja papuzich jaj odbywa się w temperaturze między 35 a 39 stopni Celsjusza w zależności od gatunku i etapu inkubacji. Co prawda proces ten rozpoczyna się już powyżej zera fizjologicznego, czyli około 20 stopni, ale jeśli temperatura jest niższa niż wymagana dla prawidłowej inkubacji jaj danego gatunku, zarodek nie będzie rozwijał się w sposób właściwy i pisklę nie wykluje się. Temperatura, poniżej której proces inkubacji nie zostanie uruchomiony, zależy też od czasu przechowywania jaj. Jeśli ma on być dłuższy, najlepiej zachować temperaturę między 12 a 14 stopni. No i wilgotność powietrza podczas przechowywania jaj. Zbyt niska może spowodować wysuszenie jajka, a zbyt wysoka namnażanie bakterii. Powinna ona wynosić od 75 do 85%.
Opisane tu sposoby przechowywania zalężonych jaj, choć mogą wydawać się bardzo wymagające, omówiłem tu w sposób bardzo pobieżny, bo nie jest to film instruktażowy. Chciałem jedynie uświadomić Państwu, że nie jest możliwe, aby podczas zwykłej przesyłki kurierskiej zapewnić takie warunki, aby jajka dotarły do adresata w stanie umożliwiającym ich dalszą inkubację. A jeśli temperatura w transporcie przekroczy fizjologiczne zero, zapoczątkowując proces nieprawidłowej inkubacji, to umieszczenie jajka po kilku dniach w inkubatorze nie odwróci już jej skutków. Jasno więc z tego wynika, że z jaj wysłanych nawet szybką przesyłką kurierską piskląt nie będzie. Ale zapewniam, oszuści nigdy nie zamierzali wysyłać jakichkolwiek jajek. Istnieją one tylko wirtualnie na ich stronach. To, co tu powiedziałem o przechowywaniu i inkubacji jaj, nie jest jakąś bardzo specjalistyczną wiedzą. Wszystko to można wygooglować w internecie. Znajdziecie tam co prawda informacje dotyczące głównie popularnych gatunków drobiu, ale podobnie postępuje się z innymi jajkami. Choć w przypadku papug wymaga to jeszcze większej staranności i jeszcze bardziej rygorystycznych procedur. Zapewniam, że w przesyłce kurierskiej jest to absolutnie niemożliwe. Jest jeszcze jedna sprawa. Potencjalni nabywcy ptasich jaj nie uświadamiają sobie, że wysyłka za granicę każdej części, nawet martwego zwierzęcia, znajdującego się pod ochroną konwencji waszyngtońskiej, traktowana jest tak samo jak eksport czy import żywych zwierząt. Nielegalny przewóz okazów CITES, czyli gatunków zagrożonych wyginięciem, w prawodawstwie polskim jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego konieczne jest zaopatrzenie wysyłanych jaj w dokumenty CITES i wymagane certyfikaty weterynaryjne. A w poprzedniej części filmu o papuzich przekrętach wyjaśniałem, jak skomplikowane są procedury ich załatwiania. Regulacja obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem polega na kontrolowaniu przesyłek, a także sprawdzaniu dokumentów, zwanych dokumentami CITES, które wyrabia się na przewóz gatunków zagrożonych przez granice państwa. Są to dokumenty wyrabiane w różnych miejscach na świecie, w organach administracyjnych konwencji waszyngtońskiej. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Środowiska. Służba celno-skarbowa kontroluje na granicy okazy, a także dokumenty, które odpowiadają tym okazami w przypadku przewozu ich przez granicę. Jeszcze jedna sprawa. Firmy oferujące zapłodnione papuzie jaja z założenia powinny być nastawione na zysk. Nie potrafię więc zrozumieć, dlaczego miałyby wysyłać na przykład jaja żałobnicy palmowej, która składa jedno jajo raz na 2 lata, a oni sprzedają je w każdej ilości. Tymczasem żywy okaz tego gatunku kosztuje prawie 50 000 euro. Przepraszam więc za określenie, ale jakim trzeba by było być idiotą, żeby sprzedawać jajko za promil jego wartości, zamiast samemu je inkubować i zarobić na tym 49 950 euro. Gdy jednak nadarza się wielka okazja, zdrowy rozsądek zanika, przelewamy pieniądze i podekscytowani czekamy. Euforia stopniowo opada, gdy mijają kolejne terminy otrzymania wytęsknionej przesyłki. W końcu wiemy, że zostaliśmy oszukani, ale jest już za późno. A nowo zakupiona, stojąca w pokoju, wciąż pusta duża woliera przywołuje nie najweselsze wspomnienia. Dlatego udostępniajcie Państwo ten film znajomym, aby nie powiększali grona oszukanych.